Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś wspólnie zaprojektujemy przytulny salon w stylu boho. Będzie dużo ciepłych, naturalnych odcieni, drewna i przytulnych dodatków, a wszystko to stworzymy w programie HomeStyler. Pokażę Wam krok po kroku, jak dobrać meble, oświetlenie i dodatki, aby wnętrze było nie tylko piękne, ale też funkcjonalne. Gotowi? No to zaczynajmy. Salon to jedno z najważniejszych miejsc w naszym domu. To tutaj odpoczywamy, spędzamy czas z bliskimi i relaksujemy się po ciężkim dniu. Dlatego warto zadbać o to, by był nie tylko estetyczny, ale też funkcjonalny i przytulny. Widzimy tutaj stworzony wcześniej projekt naszego domu. Jeżeli nie widziałeś odcinka, jak przenieść projekt swojego domu do programu HomeStyler, odnośnik masz w prawym górnym rogu oraz link znajdziesz w opisie. Musimy najpierw zadbać o dobry układ wnętrza, żeby całość była funkcjonalna i komfortowa. Wymiary pomieszczenia to 4,70 na 4,76, czyli lekko ponad 22 m2. Dość niedużo, ale zobaczycie, jak ciekawie można to zaaranżować. Pierwszym elementem, który dodam, będzie narożnik, bo to on stanowi serce tego pomieszczenia. Otwieram katalog mebli i wybieram duży narożnik. Odwracam go klikając tutaj i zmieniam kolor materiału narożnika, jak i dodatków leżących na nim. Boho lubi jasne, naturalne barwy. Dzięki temu wnętrze będzie przytulne i przestronne. Przesuwam narożnik w programie i dostosowuję jego położenie i wielkość. Chcę, żeby idealnie pasował do przestrzeni. Stworzyliśmy wygodne miejsce do siedzenia dla domowników i gości, czyli strefę relaksu naprzeciwko telewizora. Teraz przechodzimy do ściany z telewizorem. Aby nadać ścianie charakteru, dodaję lamele drewniane, ale tylko do połowy ściany. Dzięki temu wnętrze nie będzie przytłoczone, a przestrzeń nadal pozostanie lekka i przyjazna. Szukamy w katalogu lameli, które nam się podobają i je dodajemy. Zmieniam wysokość i podniesienie daję na 8 cm, ponieważ dojdzie jeszcze listwa przypodłogowa. Teraz czas na szafkę RTV. Otwieram katalog mebli i wybieram szafkę RTV. Zmieniam szerokość na 180 cm oraz zmieniam kolor na ciepłe drewno. Ustawiam ją pod telewizorem na wysokości 20 cm, żeby robot sprzątający mógł bez problemu posprzątać pod szafką. I jednocześnie zostawiając miejsce na dekoracje pod telewizorem. Na szafce dodaję kilka ozdobnych wazonów oraz dwie małe rośliny, żeby wprowadzić więcej przytulności. Aby zachować porządek, wybieram model z zamykanymi szafkami, które pomieszczą kable, konsole czy dokumenty. Nie zapominam również o dodaniu telewizora. Czas na ściany. Wybieram kolor beżowy i dodaję go na każdą ze ścian. Oraz dodaję przytulną tapetę ściągniętą z internetu na ścianę, która wychodzi z korytarza na salon. Teraz przechodzimy do strefy kawowej. Z katalogu wybieram okrągły stolik kawowy i zmieniam kolor. Ustawiam go na środku, tak aby był wygodny w użytkowaniu z każdej strony narożnika. Teraz czas na dywan. Wybieram z katalogu i dodaję go na podłogę. Rozciągam go pod stolikiem, sprawdzając, czy dobrze komponuje się z całością. Dodaję na stolik filiżankę oraz dwie świece. Teraz czas na przytulne zasłony. Wybieram długie, miękkie zasłony w ciepłym kolorze. Dodaję je do okien i zmieniam wielkość, żeby wypełniły nam całą ścianę. Dzięki nim światło będzie miękko wpadać do salonu, a wnętrze nabierze lekkości i naturalnego uroku. Teraz przechodzimy do oświetlenia, które stworzy magiczny nastrój. Wybieram lampę sufitową z ratanu, która daje ciepłe, rozproszone światło i jest typowym elementem stylu boho. Ustawiam ją centralnie nad salonem, żeby równomiernie doświetlała całą przestrzeń. Dodaję lampę stojącą na drewnianych nóżkach, którą ustawiam obok narożnika. Dzięki temu wieczorami stworzy klimatyczny nastrój i będzie świetnym dodatkiem do salonu. Zajmijmy się jeszcze małymi szczegółami.
czyli m.in. stawiam dużą roślinę obok telewizora. Dodaję obrazy na ścianie za narożnikiem. I makramę obok telewizora. Gniazdka i włączniki świateł kopiuję z sypialni, którą stworzyliśmy w poprzednim odcinku. Oczywiście zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Dodaję również listy przypodłogowe oraz zasłony na okno obok narożnika, o którym wcześniej zapomniałem. Teraz czas na finalny efekt. Narożnik, drewniane lamele, ciepłe dodatki. Wszystko razem tworzy przytulny, naturalny klimat boho. Jak Wam się podoba? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych inspiracji. Napiszcie w komentarzach, jaki styl wnętrza chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.